Czas na Szwedów, czyli szwedzką markę i tak naprawdę zaczynamy z bardzo wysokiego C, czyli samochodu, który jest elegancki, ultra komfortowy, a także i ma nutkę aspiracji sportowej, czyli zapraszam Was na test jednego z najbardziej flagowych oczywiście modeli szwedzkiej marki, czyli Volvo. Volvo XC90 w najmocniejszej edycji T8. Zapraszam na test. No dobrze, moi drodzy, ale zanim przejdziemy do tego niesamowicie przestronnego oraz oczywiście bezpiecznego samochodu, ja zapraszam Was także do subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki Waszym subskrypcjom my mogliśmy faktycznie dostać na przykład taką piękną szwedzką markę właśnie do testów. Więc co? Dzięki za subskrypcję, a ja już przechodzę dalej do opowiadania o Volvo. Czy kojarzycie sobie tą anegdotę o tym, że wino czym starsze, tym lepsze? No faktycznie, chyba Szwedzi wzięli sobie to za bardzo, nawet oczywiście do serca. Pierwsza generacja Volvo XC90 była niezmiernym hitem. Polacy, Europejczycy i jeszcze nawet Amerykanie uwielbiali Volvo XC90. Silniki 5-cylindrowe, silniki 6-cylindrowe, a nawet i świetna V8, która została skonstruowana z Yamahą. Tak, tą Yamahą od motocykli. Od 2002 roku nawet do 2016 roku ostatnie egzemplarze zjeżdżały z linii produkcyjnej. Samochód sprzedany naprawdę w niesamowicie dużym wolumenie. W 2014 roku przywędrowało nam Volvo XC90 drugiej generacji, która była niesamowitym przełomem także dla szwedzkiej marki. Dlaczego przełomem? Przełomem, bo musiało się zmienić naprawdę niesamowicie dużo. Musiało przyjść naprawdę sporo nowości, ale także musiało zadowolić także klientów, którzy oczekiwali od nowego Volvo XC90 jeszcze więcej doznań właśnie względem poprzedniej generacji. A poprzednia generacja już naprawdę sporo tych wrażeń oczywiście już dostarczała, jeśli chodzi o komfort, jeśli chodzi o luksus, prestiżowość oraz także pojemność. Nowy XC90 to nie ma co tu powiedzieć, jest naprawdę świetnym, niesamowitym samochodem. Dlaczego? Bo jest dużym, konkretnym kolosem, który oczywiście ma robić także wrażenie, a robi swoją stylizacją. Jeśli chodzi o najnowsze Volvo XC90, macie naprawdę także sporą paletę kolorystyczną, za którą oczywiście musicie delikatnie dopłacić. Ale zobaczcie na naszą konfigurację. Nasza konfiguracja jest to właśnie XC90 w wersji T8, które jest w czarnym kolorze Onyx Black, połączone także z 22-calowym kołem, które także robi swoje oczywiście duże wrażenie, ale to, co jest najważniejsze w tym samochodzie, to w wersji T8 dostajecie już tak naprawdę coś, co kiedyś nazywało się pakietem R-Design, tak już to już jest tutaj w standardzie. Zobaczcie na to, że macie bardzo charakterystyczny, ogromny także zderzak, bardzo agresywne wloty powietrza. I co ważne, w tym samochodzie zostało skonfigurowane także wszystkie dodatki w pakiecie Dark, czyli tak naprawdę mamy czarną chłodnicę, czarną atrapę chłodnicy, także nawet logo mamy także od już paru dobrych lat nie niebieskie, a czarnym wypełnieniem w środku i to logo jest także bardzo mocno konkretne. Volvo jest swoim minimalizmem bardzo ciekawo narysowane, ze względu na to, że zobaczcie, że tutaj nie dzieje się tak naprawdę za dużo. Jeśli chodzi o maskę, nie posiada za dużej ilości przetłoczeń. Kilka fajnych, minimalistycznych przetłoczeń. Minimalistyczne także są w miarę także te wloty, a zderzak po prostu jest muskularny, z czym robi właśnie to konkretne wrażenie. Nawet tymi delikatnymi dokładkami, które po prostu są bardziej mocno zaakcentowane. Jeśli chodzi o światła,
To jest najważniejszy element, jaki zmienił się już te parę lat temu i to nadało Volvo kompletnie nową sygnaturę, czyli młot Tora. Młot Tora, który jest ukryty w światłach LEDowych Volvo, czyli tak zwanych Full LED Active High Beam, za które oczywiście trzeba dopłacić jakieś 11 000 złotych, ale są to światła matrycowe, które są w stanie wycinać wszelakiego rodzaju obiekty na drodze i działają po prostu fenomenalnie. Ale każdy zna tak naprawdę teraz z dzisiejszych dróg sygnaturę Volvo, czyli właśnie ten piękny młot Tora. No i to, co robi największe wrażenie, czyli koła. Koła, jeśli chodzi o Volvo, możecie zacząć sobie od 20-calowych obręczy. Tak, to już tak są naprawdę ogromne obręcze. Następnie możecie dopłacić sobie już do 21-calowych obręczy, które występują w dosyć nowoczesnej formie, jak na Volvo, czyli takiej bardziej zelektryfikowanej, bym powiedział, bardzo mocno zabudowane felgi, które także są dosyć ciekawym, nietypowym wzorem, nawiązującym już do nowszych modeli, takich jak EX90 czy EX30. Ale to, co mamy tutaj, to jest taka naprawdę klasyka w dużym rozmiarze. Jeśli chodzi o Volvo, musicie mieć dosyć duże koła, bo w tym samochodzie praktycznie 20-calowe koła delikatnie giną. W naszym przypadku w wersji T8 zostały dokonfigurowane 22-calowe koła za bagatela chyba 6 czy 7 tysięcy złotych, ale wyglądają przefenomenalnie. Zobaczcie na ten piękny, pięcioramienny, klasyczny wzór. Przeplatany jest także z tym pięknym polerowanym rantem oraz czarnym kolorem, który oczywiście przekłada się tu delikatnie w środku. Ogromne koło połączone także z niewielkim profilem, bo tutaj macie opony P-Zero, oczywiście z certyfikatem Volvo, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, hamowanie itd., itd. Macie raptem 45 mm wysokości opony. To nie jest dużo, ale uwaga, nie czuć tego, że macie 45 ze względu na to, że jest tutaj zastosowane aktywne zawieszenie pneumatyczne za bagatela 12 000 złotych. No i to jest za co także dopłacacie 23,7 cm prześwitu w trybie off-road. Tak jak teraz widzicie, Volvo jest w stanie się kompletnie podnieść, ale kiedy włączycie tryb sport, tak naprawdę się także jesteście w stanie opuścić. I tak samo w trybie Pure. Ten samochód jest w stanie także operować sobie aerodynamiką na takiej zasadzie, żeby jak najlepiej i jak najmniej także zużywał oczywiście paliwa. Ale wtedy, kiedy macie niepewne tereny, jesteście w stanie ten system wykorzystać do podniesienia samochodu, włącznie na przykład z napędem 4x4, który jest także tutaj zastosowany. I co ważne, Volvo T8 ma także o wiele większe hamulce, bo macie tutaj 4-otłoczkowe zaciski i oczywiście tarcze w okolicach chyba 360 czy 380 mm, jeśli chodzi właśnie o jej średnicę. Więc Volvo potrafi się także w miarę szybko zatrzymać. Ja, ale to cisnęło. No, a Volvo jest idealnym przedstawicielem oczywiście dużych, luksusowych także SUV-ów. Volvo XC90 od lat jest właśnie takim przedstawicielem. Duży, konkretnie duży samochód. Zobaczcie na to, jak wielka jest ta Landara. 4,95 metra długości samochodu, co jest także idealną konkurencją dla niemieckiej trójcy, takiej jak Mercedes, BMW oraz Audi. Nasz kolor czarny pięknie się tutaj prezentuje. Czarne szyby, które są tutaj dorzucone w pakiecie, to są także szyby typu Private, czyli tak naprawdę macie o wiele mocniej zaciemnione, przyciemnione także tylne szyby, bagatela 10 000 złotych razem z oknem panoramicznym, które także jest na samej górze. Robi to niesamowite wrażenie. Felgi oraz stopnie. Stopnie, które są oczywiście formą akcesoryjną, kosztują okolice 9 000 złotych. Są także bardzo ładnie poświetlane za pomocą tutaj takiej listwy LEDowej, tak naprawdę po szwedzku, czyli Simply as that. Przechodząc sobie dalej od tej prostociosanej formy, warto na pewno także wspomnieć o tym, że w pakiecie Dark także otrzymujecie czarne także relingi oraz wszystkie możliwe listwy wokół szyb także są oczywiście wyciemnione. W standardowej wersji T8 jest to na przykład w takim matowym kolorze w formie aluminium, a także może być w takim typowym chromie, jeśli chodzi o bardziej standardowe wersje. Przechodząc sobie delikatnie do tyłu, tu widać najbardziej charakterystyczne rzeczy, jeśli chodzi o Volvo. Volvo nowej generacji nadal przypomina to, co było znane od lat, czyli pionowe lampy, które były najbardziej charakterystyczne i zobaczcie na ten kształt. Volvo XC90 ma, uwaga, 7 lat generacyjnie, a wygląda nadal po prostu świetnie. Szwedzi potrafią zrobić takie samochody, które praktycznie się nie starzeją. To właśnie widać właśnie w Volvo XC90. Zobaczcie na prostotę tego tyłu, ale jak on jest świetnie także narysowany. Niewielka szyba, podkreślenie tymi pięknymi czerwonymi kloszami lamp LEDowych.
Macie piękny emblemat T8 Recharge AWD, który jest polakierowany w takim matowym białym kolorze, a może tutaj także znaleźć się sygnatura właśnie Polestar Engineer, kiedy dopłacicie sobie do pewnego pakietu, który jeszcze bardziej optymalizuje pracę napędu. Jest taki ten R-designowy delikatnie pakiet, jeśli chodzi o dolną część w formie zderzaka. Prostota, oczywiście w pełnej szwedzkiej formie, bo napis Volvo pięknie to także podkreśla. A jeśli macie, moi drodzy, Volvo, chcecie skorzystać także z praktyczności tego samochodu, bo Volvo zawsze słynęło z tego, że było niesamowicie dużym, pojemnym także samochodem. I zaczynamy sobie właśnie od otwarcia gestu stopą. Ja, tak jak widzicie, oczywiście bagaż podręczny w formie 20 litrów jestem w stanie tu praktycznie wrzucić do tego samochodu, a przypominam, że mamy rozstawione 7 miejsc. Jeśli chodzi o ten bagażnik, macie okolice 709 litrów pojemności przy drugim rzędzie siedzeń. Przy trzecim rzędzie siedzeń macie okolice 300 niecałych litrów pojemności bagażnika, ale zwróćcie uwagę na to, że tej pojemności tu jest tak naprawdę dosyć sporo. Myślę, że spokojnie jesteście tutaj wsadzić kilkanaście dobrych toreb lub po prostu kilka dobrych walizek typu średniego lub tego małego, ale kiedy postanowicie jechać bardziej w 5-osobową rodzinę niż w 7-osobową rodzinę, jesteście w stanie mieć tutaj naprawdę ogrom przestrzeni. 709 litrów pojemności bagażnika. To jest bezkonkurencyjny wynik, jeśli chodzi o tą klasę. Ten bagażnik praktycznie przyćmi większość innych marek premium. Dlaczego? Dlatego, że jest po prostu idealnie ustawny oraz jest po prostu idealnie przeprojektowany i zaprojektowany w każdym możliwym calu. Jest w stanie pomieścić 4 ogromne, duże walizki, jeśli chodzi oczywiście o wypad różnego rodzaju za granicę, oraz jesteście w stanie tu jeszcze dopchać sobie 2 walizki typu podręcznego, więc naprawdę jest tu dużo pojemności bagażnika. Po pierwsze, zobaczcie na tą półkę, która jest już znana w Volvo od dłuższego czasu. Gumka do przyczepienia różnych rodzajów, oczywiście artykułów spożywczych, do tego oczywiście 2 duże haczyki, jeśli chodzi o zamocowanie zakupów. To jest bardzo fajny element, a co ważne, ta gruć jest na tyle sztywna, że jest w stanie Wam odgrodzić część bagaży wewnątrz, bardziej głębiej w bagażniku od tych bliżej oczywiście klapy bagażnika. Do tego ogromne haczyki po 5 kg, możliwości także udźwigu, więc macie także jeden z lewej, a także jeden z prawej. Mamy także podwójną podłogę, która nie unosi się w jakiś sposób taki dosyć ordynarny, tylko jest na pięknych zawiasach zrobiona i jesteście w stanie tutaj trzymać także kabel do ładowania i po prostu mieć tu jeszcze jakieś delikatne także drobiazgi. No po prostu wykończenie tego bagażnika jest na bardzo wysokim poziomie. Listwa chromowana oraz podświetlenie LEDowe zastosowane z lewej jak i z prawej strony. No co? Volvo to w końcu Volvo. Marka premium, która pokazuje, że da się zrobić ogromny samochód, praktyczny i do tego 7-osobowy. XC90 w T8, czyli tak naprawdę w wersji już naprawdę topowej, jest także samochodem typu plug-in, czyli tak zwaną hybrydą typu plug-in doładowywaną z gniazdka. I to możecie zauważyć właśnie na lewym przednim błotniku, że znajduje się tutaj gniazdo w formie AC, czyli tak zwane Type 2. Jesteście w stanie ten samochód faktycznie naładować z waszego garażu w okolice 8 godzin do pełna, ze względu na to, że Volvo już w ostatniej wersji tego samochodu po wszystkich możliwych faceliftingach zwiększyło baterię do 18 kWh i to jest naprawdę bardzo fajny, sensowny wynik, jeśli chodzi o faktycznie takie duże samochody. Ten SUV w wersji typowo czysto elektrycznej jest w stanie pokonać według WLTP okolice 69 km na czystym możliwym prądzie, czyli tylko na silniku elektrycznym z tyłu, który jest zamontowany na tylnej osi. Z naszych testów wynika, że jest to okolice 60 km z włączoną klimatyzacją oraz takim typowo ruchem miejsc. To jest także oczywiście bardzo fajnym dystansem ze względu na to, że tak na praktycznie, jeśli mieszkacie poza miastem, jesteście w stanie pojechać, zrobić zakupy, pojechać do pracy i wrócić z powrotem do waszego garażu, z którego właśnie Volvo jest w stanie w okolice 8 godzin do pełna się także naładować. Jesteście także w stanie szybciej ten samochód naładować, korzystając z publicznych źródeł energii, bo samochód posiada ładowarkę AC o mocy 6,5-6,7 kW energii, co jest w stanie faktycznie Wam skrócić ładowanie do okolicy 1,5 godziny właśnie do pełna. No to czas, moi drodzy, na gamę silnikową. Jeśli chodzi o Volvo XC90, musicie mieć dosyć duży silnik. W końcu ogromny, potężny SUV to także musi być spory silnik do jego napędzenia. No właśnie, a w 2014 roku zmieniło się naprawdę dosyć sporo. Wow!
Nawet myska się podnosi tak wysoko, że ja nie jestem w stanie praktycznie jej nawet dosięgnąć. Tego nie przewidziałem. Ale nie zmienia to faktu. Gama Volvo zmieniła się naprawdę sporo ze względu na to, że kiedy samochody w 2014 roku przywędrowały, dziennikarze postanowili, że będą płakać. Płakać za poprzednimi silnikami, rzędowymi piątkami, rzędowymi szóstkami, czy także tą świetną V8, bo Volvo postanowiło, że będzie tylko i wyłącznie produkować silniki dwulitrowe benzynowe lub dwulitrowe diesla. I tak naprawdę tak się zaczyna gama silnikowa Volvo. Dużo miejsca, tak jak widzicie z przodu, i kompaktowy silnik. Gama silnikowa Volvo zaczyna się od dwóch silników. B5 AWD i B5 AWD. Dlaczego? Co tu się wydarzyło? Ze względu na to, że silniki posiadają mild hybrid, zostały zastosowane oznaczenia nie T czy D, tak jak w przypadku benzyny czy diesla, tak w tym momencie są dostępne tylko wyłącznie silniki B5, czyli tak zwane silnik diesla 235-konny, tam 480 Nm momentu obrotowego i jakieś 7,6 sekundy do pierwszej setki oraz silnik benzynowy B5, czyli silnik 250-konny i jakieś okolice 7,8 sekundy do pierwszej setki, tak naprawdę z napędem 4x4 oczywiście. No i wisienka na torcie, czyli tak zwane T8, czyli szatan, jeśli chodzi właśnie o Volvo XC90. Silnik, którym pierwszy raz miałem styczność w Volvo XC60 już praktycznie w 2015, może 2016 roku, jak właśnie te silniki zaczęły praktycznie być na pokładzie. Na początku silnik, który nie posiadał jakikolwiek silnika elektrycznego, był to silnik raptem właśnie czterocylindrowy o okolicach mocy 300 chyba 50 koni. Miał także bardzo ciekawy układ, bo miał turbo doładowanie oraz kompresor. No tak, ale w pewnych latach Volvo postanowiło delikatnie to przemodyfikować i właśnie układ T8 dostał coś innego. Tak zwany silnik elektryczny, który także jest tutaj zamontowany. Moc 450 koni mechanicznych, tak dokładnie 455. Moment obrotowy na poziomie 700 Nm oraz uwaga, sprint do pierwszej setki 5,4 sekundy według katalogu. A wyszło? No 5,60. No właśnie, wyszło dosyć zacnie ze względu na to, że 5 i okolice 0,2 sekundy udało się urwać, jeśli chodzi o ten samochód, co jest naprawdę konkretną wartością. 455 koni napędza ten samochód niesamowicie mocno do przodu. 4x4 zrobione ze względu na to, że macie silnik elektryczny z tyłu oraz ten konkretny motor z przodu to po prostu wyrywa, po prostu was skapci jak to niemożliwe. Połączenie silnika elektrycznego, który jest także na tylnej osi o mocy 150 koni, jest w stanie wam zapewnić czysto elektryczną jazdę w trybie pure oraz w trybie hybrydowym macie wtedy faktycznie pełną moc 455 koni. Ale szczerze powiedziawszy, silnik T8 najlepiej pasuje do tego samochodu i jest, uwaga, najbardziej oszczędny. Czas na średnie spalanie z trasy autostradowej 192 km zrobione i tak naprawdę mamy bardzo fajny wynik. 140 km na godzinę zapięte oczywiście na tempomacie aktywnym i średnie spalanie, uwaga, 8 litrów. Tak, jak na 450-konny samochód, który waży 2,5 tony i jest naprawdę dużym kioskiem ruchu na kołach, to jest, uwaga, naprawdę świetny wynik. A zużycie paliwa wtedy, kiedy macie już trochę chociaż naładowany akumulator i jest naprawdę niewielkie, bo tak naprawdę 23 km przejechane w trybie hybrydowym, nie w trybie czysto elektrycznym, a zużycie jest raptem 1,2 litra. To jest tak naprawdę tyle co nic. Tryb w pełni hybrydowy, rozładowana bateria, 25 km przejechane i uwaga, 5,4 litra na 100 km. To pokazuje, jak dobrze dopracowane jest także Volvo pod względem właśnie wtedy, kiedy akumulator jednak jest pusty, staje się naprawdę bardzo wydajną, normalną hybrydą. No i to co fajne, co Volvo także poprawiło, to jest zbiornik paliwa. W końcu powrócił także dosyć duży zbiornik paliwa. 71 litrów jest praktycznie dostępny, a wchodzi, tak jak widzicie, 65 litrów plus około 5 litrów. Tak naprawdę macie jeszcze rezerwę. Decyzja Volvo o tym, że silniki dwulitrowe przywędrowały do tak dużych SUV-ów, włącznie z tym, że te silniki zostały niesamowicie mocno dopracowane, nawet pod kątem hybrydy, która tutaj jest, to była świetna decyzja.
No, a wnętrze zaczynamy od tego, że mamy niesamowitą konfigurację, która szczerze powiedziawszy jest skonfigurowana tak idealnie, jak ja bym ten samochód sam skonfigurował. Czyli wnętrze mamy w bardzo nowoczesnym stylu szwedzkim. Czyli tak naprawdę mamy bardzo ładne, nowoczesne fotele, które są tradycyjnymi fotelami, które Volvo już zasłynęło w latach 90. i w latach 2000. Dlaczego tak są nietypowe i tak nietypowo także podchodzą oczywiście Szwedzi do tego wszystkiego? Dlatego, że ma być ultra bezpiecznie i ultra komfortowo. Sam posiadałem kiedyś Volvo w 2000 roku i szczerze powiedziawszy uwielbiałem nimi jeździć długie dystanse. Dlaczego? Bo fotele były idealnie skrojone pod człowieka, idealne były podparciem lędźwiowym, idealne były podparcie także na uda. Z tego samochodu wysiadało się po 2000 km na drugi koniec Europy i praktycznie człowiek tego zmęczenia nie czuł. I tak też jest w nowych Volvo. Jest jeszcze lepiej niż było, ze względu na to, że fotele, które tutaj mamy, są niesamowicie dopasowane. Ze względu na to, że po prostu macie także tą skórę, naturalna skóra nappa, która oczywiście wymaga dopłaty chyba okolicy 12 czy 13 tysięcy złotych, ale jest niesamowita, jeśli chodzi o jakość. Czuć tą po prostu jakość i ten zapach tej skóry, szczerze powiedziawszy, jest też taki bardzo, bardzo przyjemny. Skóra jest także wentylowana w tym oczywiście komfortowym wydaniu. Macie bardzo dużo regulacji. Regulacja jest, jeśli chodzi oczywiście o odcinek lędźwiowy. Macie także regulację, jeśli chodzi o zacieśnianie lub opuszczanie. Także boczków, które są dopasowane do waszego ciała dosłownie wręcz idealnie. Wszystko robicie sobie za pomocą tak naprawdę jednego pokrętła, które jest w stanie operować różnymi oczywiście funkcjami. I co najważniejsze, jesteście w stanie także wydłużyć sobie siedzisko, dzięki czemu osoby takie jak ja, które mają dosyć długie nogi, mają podparte idealnie uda, a to właśnie najczęściej męczy w długich trasach. Jakbyście byli jeszcze bardziej zmęczeni i chcieli jeszcze bardziej się zrelaksować, Volvo także przygotowało oczywiście relaksacyjny masaż, który jesteście w stanie sobie wyklikać tutaj dosłownie na ekranie środkowym. Macie 5 różnych kombinacji, 3 różne szybkości oraz 3 różne intensywności. W połączeniu także z możliwością podgrzania tego fotela albo wentylacji jesteście praktycznie bardzo mocno zrelaksowani, więc Volvo tak robi dalej niesamowite siedzenia, na których możecie przejechać praktycznie nie tylko Europę, ale cały kontynent i cały świat. No to czas, moi drodzy, na kolejne detale, jeśli chodzi o wnętrze Volvo, ale tak jak to Volvo podkreśla w swoich wszystkich materiałach prasowych, tu ma być ultra luksusowo, ale ma być także ze szwedzkim minimalizmem. I tak jest w Volvo już właśnie od tego 2014 roku. Zobaczcie, jak wszystko tutaj cieszy oko. Nasza konfiguracja jest naprawdę także jeszcze dokokszona po prostu we wszystkie możliwe dodatki, ale to piękne drewno. Drewno, którego jestem naprawdę niesamowitym fanem, jeśli wersja Oak się chyba nazywa dokładnie tego drewna. I to jest drewno, moi drodzy, a nie jakaś podrabiana rzecz. Tak naprawdę ten cały panel, który także jest tutaj oczywiście z tą piękną gałeczką na środku, jeśli chodzi o podgłaśnienie czy przyciszanie tego systemu audio. To wszystko jest wykonane na takich naprawdę niesamowitych oczywiście materiałach. I co ważne, skóra i wszystkie elementy skórzane to jest prawdziwa skóra. Nitka to jest prawdziwa nitka, a nie jakieś podrabiane. Cała deska rozdzielcza jest pokryta oczywiście skórą i jest to wszystko takiego mięciutkiego elementu wykonane. Są gdzieś oczywiście jakieś tworzywa delikatnie twardsze, ale to są takie tworzywa, które nadal są oczywiście przyjemne. Sam dywan, czyli tak naprawdę wygłuszenie oraz wytłumienie podłogi podciągnięty bardzo wysoko. Tutaj poniżej tej białej skóry nie ma żadnych plastików, to są po prostu piękny, przyjemny naprawdę dywan. Do tego system Bowers & Wilkins, który oczywiście wymaga 15 tysięcy złotych praktycznie dopłaty, ale jest w stanie z tego samochodu zrobić naprawdę coś niesamowitego ze względu na to, że macie Bowersa & Wilkinsona, który gra fenomenalnie, ze względu na to, że po prostu posłuchajcie chwilę chociaż, jak on niesamowicie gra. Po prostu można się rozpływać w tym samochodzie, jeśli chodzi faktycznie o audio, niesamowicie mocno. Macie okolice chyba 19 głośników plus 2 subwoofery, które tutaj naprawdę robią robotę
i czuć głębię, czuć po prostu tutaj całe to nagłośnienie oraz wyciszenie. Wyciszenie, które jest zrobione w tym samochodzie naprawdę na niesamowitym poziomie. Jadąc 140, 150, 160 km na godzinę praktycznie nie słyszycie nic więcej, jak tak naprawdę klimatyzację. I Bowers jest niesamowity i jest to top of the top, jeśli chodzi o systemy audio, które słyszałem, a co ciekawe, jesteście nawet w stanie wykonfigurować tutaj sobie dosłownie salę koncertową, chyba z tego co pamiętam, w Dreźnie. Klub jazzowy też możecie tutaj mieć. Ten 7.1 włącznie z możliwością różnicowania sobie otoczenia, czy także natężenia całego tego dźwięku. Co mamy jeśli chodzi o pokład, jeśli chodzi o kierowcę? Bardzo ładna, nowoczesna kierownica, a tak naprawdę bardzo także taka simply. Jeśli chodzi o to, co mamy na kierownicy, po lewej stronie sterowanie tempomatem, po prawej stronie sterowanie komputerem pokładowym, który mamy także nowy. Ze względu na to, że Volvo od 2022 roku postanowiło wejść w współpracę z Googlem i tak naprawdę system, który mamy tutaj na środku oraz system, który mamy także przed oczami kierowcy, to jest Google Automotive, czyli tak naprawdę system Google'a rozbudowany tak zwany Android Auto. Przed oczami kierowcy ciekłokrystaliczny wyświetlacz, który jest prosty, ale tak naprawdę ma wszystko to, co potrzeba. Jest prędkość, jest także cała operatura, jeśli chodzi oczywiście o odzyskiwanie energii czy rekuperację, a także macie dosłownie mapy googlowskie przed waszymi oczami, włącznie ze wszystkimi wskazówkami. Jednym przyciskiem możecie sobie to wyłączyć lub włączyć i to jest dosłownie wszystko. Tutaj nic więcej nie ma. Przed oczami kierowcy na szybie jest także dosyć duży head-up display, który szczerze powiedziawszy już troszeczkę trąci myszką ze względu na to, że był zaprojektowany 7 lat temu i nadal te 7 lat widać delikatnie na nim, ale to, co jest na środku, to uważam, że jest naprawdę prosta forma, ale to, co powinno być i nie odwraca uwagi kierowcy aż tak mocno. Praktycznie macie tak, mapy googlowskie połączone z internetem, cały czas oczywiście macie także wszystkiego rodzaju możliwe aktualizacje w formie korków i co ważne, jest także podłączony do waszego konta googlowskiego, dzięki czemu macie wszystkie swoje pineski, wszystkie swoje adresy domowe i tak dalej, dosłownie za dotknięciem jednego paluszka. Aplikacje takie jak Spotify to jest też kolejna bardzo fajna rzecz, dzięki której także ten system, procesor dźwięku, który jest tutaj Bowersa, działa niezależnie. Jesteście w stanie tutaj sobie słuchać najlepszą muzykę, jaką jesteście w stanie mieć właśnie na Spotify'u i uwaga, w tym samochodzie nie chce się słuchać radia właśnie przez to, że macie Spotify'a na pokładzie, bo to jest po prostu o wiele szybsze. Szybki przycisk do otwierania także naszego schowka na rękawiczki, kilka przycisków odnośnie klimatyzacji i cały system klimatyzacji jest także oczywiście na ekranie, włącznie z tym, że jest to hybryda typu plug-in, możecie sobie zaprogramować, jak ma działać klimatyzacja wtedy, kiedy was w samochodzie na przykład nie ma. Idąc sobie delikatnie dalej, tutaj mamy największą ciekawostki, czyli tak naprawdę wybierak skrzyni biegów w wersji Orefort Sweden, czyli takiego mamy tutaj niesamowity kryształ. To jest także zasługa tego pakietu z tej skóry Nappa. Dostajecie także właśnie ten kryształ z tej firmy szwedzkiej, która produkuje właśnie takiego rodzaju kryształy do tych samochodów. Do tego to drewienko, które jest tutaj na środku oraz nawet sam przycisk odnośnie odpalania czy gaszenia samochodu jest taki dosyć nietypowy, jest troszeczkę inny. Pod roletkami macie 2 miejsca na kubeczki, ładowarka indukcyjna, do tego złącze 12V na jakieś drobne i podłokietnik, który się podnosi, a pod podłokietnikiem spokojnie 2 porty USB-C także się znalazły, bo ten samochód po prostu gdzieś tam ewoluuje z latami. Ale to, co mi się najbardziej podoba, to po prostu jest to wykończenie oraz te głośniki, które mają piękną maskownicę i je widać za tej maskownicy, za to, co żeście faktycznie zapłacili. No i okno panoramiczne za chyba okolice 4000 zł, które dopełnia także Alcantara na podsufitce i całe to wykończenie. Nawet tutaj są skórzane daszki z pięknym przeszyciem. No to czas, moi drodzy, zasiąść tam z tyłu. Z tyłu tam będziecie tak naprawdę wozić albo prezesów, albo wasze dzieciaki, bo ten samochód ma tak naprawdę 2 różne oblicza i tu można się także rozpływać. Jak z przodu jest świetnie, tak z tyłu także jest naprawdę niesamowite dobre wykończenie. Identyczne drewno, nadal piękne maskownice, przyciski, a także i ta skóra na podłokietniku, czy nawet miejsca na kubeczki. Ale zobaczcie, jak ja siedzę. Siedzę idealnie po prostu usadowiony. Wygoda w tym samochodzie jest niesamowita. Przestrzeń nad głową spora. Do tego nogi mam bardzo ładnie podparte. Także oczywiście jest regulacja, jeśli chodzi o możliwość pochylenia. Przechodząc sobie troszeczkę dalej, mamy bardzo fajnie tutaj zamiejscowiony tunel,
który jest oczywiście widoczny, ale Volvo postanowiło go obudować bardzo praktyczną gumą, dzięki któremu nie brudzi się tak aż w środku. Podłokietnik oczywiście także macie tutaj jeszcze kolejne cup holdery i to, co z Volvo jest słynne z lat 2000, to się pojawiało w pierwszych XC70, V40 i tak dalej. Czyli tak naprawdę fajny patent na przewożenie dzieci. Ukryty fotelik dla dzieci, które możecie wykorzystać właśnie dla waszych małych pociech, ze względu na to, że na przykład nie posiadacie fotelika. On może na takiej podstawce sobie tutaj jechać do 36 kg. Jesteście w stanie sobie to używać i to jest zamiejscowione tutaj w środkowym fotelu. Osobna strefa klimatyzacji, 4-strefowa. Do tego macie podgrzewane skrajne fotele i także oczywiście regulację nawiewów. Roletki też się pojawiły dla waszej prywatności, haczyk na ubrania i oczywiście nawiewy także na słupkach. No dobra, ale to jeszcze nie koniec. No i tak jak wam mówiłem, to jest także 7-osobowy samochód i te tylne rzędy siedzeń tak naprawdę w większości są oczywiście przeznaczone dla waszych dzieciaków. Tak myślę gdzieś do okolicy 13-14 roku życia, ze względu na to, że zawsze jest tu delikatnie mniej miejsca. Ale zobaczcie, że tak naprawdę i ja tutaj z kolanami się mieszczę. Ale uwaga, w tym samochodzie są także przesuwane rząd środkowy siedzeń, dzięki czemu można trochę więcej wygospodarować miejsca właśnie dla tego ostatniego rzędu. Pojawił się schoweczek, pojawiło się miejsce także na kubeczek, mamy tutaj jakieś miejsce na drobiazgi, a nawet pasażerowie z tyłu także mają swoją klimatyzację w formie nawiewów. No tak, ale kiedy zaczniecie przesuwać te fotele troszeczkę bardziej do tyłu, no to zobaczycie tutaj ten efekt taki, że tutaj już niestety jak macie odsunięty maksymalnie fotel do tyłu, no to miejsca na kolana tak naprawdę zaczyna brakować i to jest największy ból Volvo XC90, ale wystarczy dosłownie drobnostka do przodu i tak naprawdę ten fotel, który jest przede mną, spokojnie hop, hop i ja jestem w stanie sobie tutaj bez problemu siedzieć. Miejsca nad głową jest także w miarę sporo i także myślę, że miejsca dla 2 pasażerów tutaj też nie zabraknie aż tak dużo. Więc co? Praktyczne, 7-osobowe i naprawdę luksusowe to jest właśnie XC90. No to czas pojeździć tym pięknym Volvo XC90. Moim szczerze powiedziawszy marzeniem właśnie od 2014 roku. A od kiedy weszła najnowsza generacja właśnie tego układu hybrydowego T8, byłem niezmiernie ciekaw właśnie tego, jak ten samochód jeździ. A Volvo jeździ się naprawdę specyficznie. Bardzo dużo ludzi się nas pytało w ogóle, jakie są odczucia z tego samochodu, jak jest w tej marce, bo każdy tak naprawdę wie, jak się jeździ niemiecką konkurencją, ale nikt nie wie, jak się jeździ tym szwedzkim pięknym samochodem, a jeździ nim się po prostu wybornie. Samochód, który mamy, to jest tak naprawdę ultra sportowo nastawiony samochód, jeśli chodzi o moc, bo oczywiście on ma niesamowite kopyto i to naprawdę po prostu czuć, bo po prostu kiedy depniecie, on naprawdę przyspiesza i szczerze powiedziawszy 1, 2, 3 zaczyna się bardzo szybko pojawiać na waszym wskaźniku prędkości i na to trzeba dosyć mocno uważać, bo szczerze powiedziawszy tej prędkości kompletnie w ogóle także nie czuć. I co najważniejsze, jest to niesamowicie połączone także z tym zawieszeniem. Zawieszenie, które jest tutaj zastosowane, jest to zawieszenie pneumatyczne, które oczywiście ma swoją regulację i działa naprawdę wyśmienicie i zobaczcie na tych zakrętach, jak on się pięknie przekłada. A przypominam, to jest Volvo XC90, które ma prawie 5 metrów długości i ma także oczywiście masę sporą. Dokładnie 2 tony 390 kg waży właśnie wersja hybrydowa, ale nie czuć tego, kompletnie tego nie czuć. Zawieszenie pneumatyczne radzi sobie z tym po prostu z tą masą wręcz wyjątkowo dobrze. Czujecie się komfortowo, ten samochód sobie płynie jak taka łódka, każde nierówności, tak jak ja mam teraz, gdzieś delikatnie nierówny asfalt, ale niesamowicie to po prostu wybiera te nierówności. Jedziecie jak po równym w większości stole. To jak on jest precyzyjnie wykonany. Po prostu to tak zasuwa niesamowicie, ale to jest też zasługa skrzyni, 8-biegowej skrzyni ZF-a, którą Volvo już od dłuższego czasu także stosuje w tym samochodzie i to jest bardzo dobre połączenie. Niesamowita płynność układu hybrydowego, nie czujecie kiedy silnik spalinowy się załącza, jak momentalnie się zaczyna przełączać pomiędzy silnikiem elektrycznym oraz silnikiem oczywiście spalinowym. Macie także tryb Pure, który możemy oczywiście sobie aktywować, kiedy możecie sobie jeździć dosłownie na czystym prądzie. Macie do przejechania okolice 60 niecałych, no powiedzmy 62-63 km, zależy jak kto się postara.
jesteście w stanie jeździć na tylnym napędzie, który ma 150 koni z silnika elektrycznego i zobaczcie, jak on płynnie, przyjemnie sobie także przyspiesza. I co ważne, jesteście w stanie także jechać do 140 km na godzinę. Tak, wyłącznie na tylnym silniku elektrycznym, więc brawo Volvo za taką hybryda działa, bo także jest bardzo warte wspomnienia to, że hybryda tutaj, kiedy nawet macie rozładowany akumulator, pozostaje dobrą hybrydą synergiczną, która działa w takiej formie, że nie ma tego efektu, że zaczynacie bardzo dużo spalać paliwa, bo w tym samochodzie naprawdę spalanie jest na sensownych poziomach. Autostradowe okolice 8,5 do 10 litrów, w mieście jesteście zejść sobie nawet do okolic 7 litrów, a nawet kiedy macie naładowaną baterię, to pokażą Wam się wyniki typu 1,5 litra, 2,7 litra, spalanie na 100 km. Większość wrażeń jest z tych, jak tu jest przyjemnie cicho. Cicho ze względu na to, że przednia szyba jest wygłuszona. Boczne szyby są także podwójne klejone. Tak naprawdę jedziecie 100 na godzinę, to czujecie, jakbyście jechali jakieś 40 na godzinę. W tym samochodzie się niesamowicie płynie. Komfortowy jest układ zawieszenia, komfortowy jest także układ kierowniczy. Bardzo przyjemny, ale także bardzo fajnie też zestrojony. I co ważne, wszystkie możliwe testy łosia to wchodzi jak w masło. Przy 50 na godzinę, jak wyminiecie jakiekolwiek zwierzę lub cokolwiek, co jest na Waszej drodze, typu coś takiego, to wiecie, że ten samochód zrobi to wręcz niesamowicie precyzyjnie. I to jest wręcz niesamowite, jak to po prostu wszystko działa. Układ hamulcowy także bardzo fajnie to wszystko zgrywa razem w całość, po to, żeby także wyhamować rekuperacją, czy wyhamować tradycyjnymi hamulcami właśnie tą dużą masę i te 7 osób, które jest na pokładzie, razem oczywiście z bagażami. No i fotele, o których Wam już wspominałem. Jednym przyciskiem aktywuję sobie masaż i tak naprawdę nie obchodzi mnie kompletnie dosłownie nic. I to jest najlepsze. Wysiadacie z tego samochodu niezmęczeni i to daje Wam ten komfort, który daje to Volvo. I można by stwierdzić, że ten samochód jest takim trochę dziadkowozem i tak dalej. Nie, właśnie nie. Przez to, że ma tak dużą moc i przez to, że także jest tak dobrze wykonanym samochodem, on nawet tą swoją minimalistyczną częścią, jeśli chodzi o wnętrze, idealnie pasuje także właśnie do młodych kierowców, którzy po prostu szukają ultra luksusowego samochodu, ale nadal takiego z pazurem, bo jednak Volvo to Volvo. Pyk! On momentalnie się zaczyna rozpędzać. I najlepsze jest to, że wykorzystujecie ten moment obrotowy, tą moc nie do tego, żeby zachrzaniać ile można, bo w końcu macie 180 km tak naprawdę ogranicznik prędkości. Ta moc tutaj jest po to, żeby zrobić bezpieczny manewr wyprzedzania. 3 ciężarówki na raz to nie robi praktycznie wrażenia na tym samochodzie, a to jest najważniejsze, bo w Volvo macie czuć się bezpieczni i oni także chcą Wam zapewnić to bezpieczeństwo. Czujecie się jak w nowym, pięknym, wybudowanym dopiero co domu. Piękne materiały w środku, niesamowita skóra, te wszystkie technologie oraz to, że ten samochód, zobaczcie jak on wygląda. On nieważne gdzie będzie stał, on będzie świetnie się prezentował. Będzie świetnie pasować do nowoczesnego domu, będzie świetnie pasować także przed Waszym biurowcem oraz będzie świetnie pasować na wsi, gdzie będziecie chcieli skorzystać z tego samochodu. I tak właśnie jest. Wrażenia z jazdy są wręcz niesamowite. Nigdy nie pomyślałbym, że tak duży SUV z takim pięknym silnikiem nowej generacji, czy tak naprawdę hybrydą, która jest w stanie Wam zapewnić możliwość jazdy dosłownie na czystym prądzie, a także i dostarczyć Wam niesamowite emocje właśnie z benzyny i połączenia nowożytności, czyli właśnie elektryka, jest połączone z takim luksusem, z takim wykończeniem i to właśnie jest piękne w tym samochodzie, że jest także inny niż wszystkie niemieckie konkurencyjne wozy, czy także w ogóle wszystkie inne samochody. Szwedzi mają swój styl i Volvo to jest pokazywane właśnie do dzisiaj. I co najważniejsze, to co Volvo także zawsze podkreśla, w ich samochodach do 2035 roku nikt nie zginie. I to właśnie najbardziej cenię sobie w Volvo. Wynaleźli pasy trójpunktowe, fotele, które są niesamowicie mocno dopasowane, a także im kurtyny powietrzne, poduszki oraz to wszystko, co ma Wam zapewnić oczywiście bezpieczeństwo w tym samochodzie. Tych systemów jest naprawdę sporo i Volvo cały czas chce udowadniać właśnie to, że w ich samochodach będzie Wam
najbezpieczniej Wam i Waszej rodzinie. A co drugie, samochód, który mam oczywiście za plecami, to jest wydatek 489 tysięcy złotych. I tak, powiecie, że to jest naprawdę duża kwota, a ja Wam powiem nie, to nie jest duża kwota. Porównując sobie to z innymi markami, takimi właśnie jak Audi, Mercedes, BMW, Jaguar, czy nawet Range Rover, czy Land Rover, to jest naprawdę bardzo dobra kwota. Dlaczego? Bo po prostu jest dosyć niewielka, a ten samochód oferuje naprawdę bardzo dużo. W innych markach będziecie musieli zapłacić o wiele więcej, żeby uzyskać takie osiągi, taki luksus i takie wykończenie. I to mi się podoba w Szwedach. W szwedzkim, tym minimalizmie, które podkreślane jest przez Volvo, to jest po prostu coś niesamowitego. I uwaga, Volvo nie jest chińskie. Kapitał w Volvo jest chiński, tak, to widać, że pieniądze w Volvo także zostały mocno doinwestowane przez Chińczyków. Ale ten samochód nadal jest szwedzki, co także widać po fladze, która jest także w środku. No i tak, moi drodzy, dobrnęliśmy do końca materiału. Ja oczywiście Was serdecznie zapraszam także do subskrypcji kanału Motookiem, bo to uwaga, dzięki Wam oczywiście stoi to piękne Volvo za nami, bo dzięki Waszym subskrypcjom my możemy także testować i pokazywać Wam tak niesamowite i tak ciekawe marki właśnie jak to Volvo. Więc co, dzięki serdecznie za subskrypcję, zapraszam Was także do 2 innych filmów, które aktualnie Wam się też wyświetlają. I co, widzimy się w następnym teście właśnie na Motookiem. Dzięki, cześć, hej!